Wilkowski, czyli mój tato, był w Ameryce 4 razy. Mówię Wilkowski, dlatego, bo ja nazywałam mojego tatę zawsze Wilkowski. Mówiłam do niego per Wilkowski. Brzmi to może dziwnie, ale już byłam tak przyzwyczajona, że bardzo rzadko zwracałam się do niego per tato. Więc pierwszy raz był w Ameryce zupełnie niezależnie od nas, nawet nam do głowy nie przyszło, że kiedykolwiek będzie nas odwiedzał w Ameryce wtedy, bo to było w latach 60. i były na zaproszenie Departamentu Stanu z Adamem Kilianem. Wtedy jeździli po różnych ośrodkach kultury w Ameryce jako przedstawiciele polskiego lalkarstwa, wygłaszali referaty, spotykali się z ludźmi, no i zwiedzali. I to była wielka amerykańska przygoda, zwiedził wtedy całe Stany i nawet miał propozycję pracy od Walta Disneya, ale nie przyjął jej, ponieważ zawsze nie chciał mieszkać poza Polską. Do nas zaczął przyjeżdżać wtedy, kiedy już mógł, znaczy Mati miał 3 latka wtedy, mój syn, do swojego wnusia przyjechał tu do Oregonu. Był to pobyt wyłącznie skierowany tylko na wnusia, na zabawy z nim, na czytanie książeczek, na opiekę. Był wtedy chyba 2 miesiące. Później przyjechał jeszcze 2 czy 3 razy. A ostatni raz, kiedy był w Ameryce, reżyserował w tutejszym teatrze Tears of Joy. I ja byłam jego tłumaczką. Muszę powiedzieć, że to był najbardziej interesujący pobyt mojego taty i w ogóle naszych kontaktów, jaki kiedykolwiek miałam. Bo przedtem ja właściwie rosłam w teatrze. Od małego dziecka uczestniczyłam w rozmowach o sztuce, o przygotowaniach do spektaklu, kłótniach między nim, Adamem, Jurkiem Dobrzańskim, o muzykę, o dekoracje. A tutaj właściwie uczestniczyłam w procesie przygotowywania do sztuki od początku do końca. Nie tylko w takich sporadycznych jakichś momentach. Także i jako osoba dorosła. Przedtem raz tylko uczestniczyłam jako właściwie już dorosła w przygotowywaniu Jasia i Małgosi, opery w Teatrze Wielkim, ale też to tylko przychodziłam na niektóre próby. A tutaj jako tłumacz musiałam być na każdej próbie i uczestniczyć od początku do końca w przygotowaniu. Mój angielski w tej chwili jeszcze ma dużo do życzenia, a wtedy to był w ogóle fatalny, więc ja w ogóle nie rozumiem, jak się mogłam zdecydować na funkcję tłumacza. Było to dosyć zabawne, bo mój tato wyjaśniał tym młodym aktorom amerykańskim, którzy nie mieli żadnego przygotowania właściwie do bycia lalkarzami, jak operować lalką, różnych rzeczy z zakresu historii, różne anegdoty, a ja wszystko to tłumaczyłam jednym zdaniem: play, play. Tato mówił, że bardzo jakoś zwięzły jest ten język angielski, że wszystko, co on tak bardzo dogłębnie tłumaczy, ja tak szybko jakoś potrafię przetłumaczyć na język angielski. Mimo wszystko, że i mojego angielskiego, i tego, że nie było takiej pełnej komunikacji między aktorami a reżyserem, dogadywali się oni jakoś fantastycznie i wszyscy go strasznie pokochali. I spędzał z nimi bardzo dużo czasu, jakoś tam gestykulując z moją pomocą i sam jakoś bardzo dobrze mi nawiązywał kontakt. Także ta praca wyglądała bardzo świetnie i byłam zachwycona w tym momencie moim tatą jako artystą i reżyserem. Ten teatr był bardzo, bardzo ubogi. To nie miało nic wspólnego z tym, jak reżyserował w Teatrze Lalka, kiedy właściwie jak mu się nie podobały dekoracje, to wszystkie wyrzucał i od nowa robili nowe, bo coś mu tam nie pasowało. Tutaj nie mógł sobie pozwolić na takie fochy, tylko po prostu musiał z tych zasobów korzystać, które były, a były to bardzo ubogie zasoby. Teatr był objazdowym teatrem, aktorzy nie byli kształceni, także wszystko to trochę kulało i było zabawne, no ale tato chciał to wszystko dociągnąć jak żeby wyglądało jak najlepiej i wymyślał najrozmaitsze sztuczki, żeby
żeby tą biedę jakoś okryć, żeby to przedstawienie przebiegało w jakiś najbardziej sposób taki na poziomie. Także tam w tym teatrze to nie było ani techników, ani muzyków. Aktorzy sami zapalali światła, jedną nogą zapalał światło, drugą nogą magnetofon z muzyką. Tutaj parawan opadał. No, działy się rzeczy niesamowite, ale on z dużą cierpliwością wymyślał najrozmaitsze takie jakieś rzeczy, żeby to jakoś wszystko to szło w sposób gładko. No i rzeczywiście bardzo fajnie wyszedł Tymoteusz, chociaż to zupełnie było inaczej niż w Polsce. Tak samo Aladdin. On tylko był konsultantem przy Aladdynie, bo to była duża produkcja, on się nie we wszystkim zgadzał. Z braku środków finansowych to nie mogli tego zrobić, co on sobie wymyślał. Także on tylko stał z boku i był konsultantem, a ktoś inny był reżyserem głównym. W międzyczasie, a lalki były przywiezione z Polski, bo takich lalek oni tutaj by nie mogli wykonać, a były projektowane przez Adama oczywiście. Także on przywiózł tu ze sobą całą masę lalek. A sam w domu, kiedy Mati szedł do szkoły, bo tak w ciągu dnia zajmował się Matim, kiedy nie mieliśmy prób i nie byliśmy w teatrze, to spędzał czas w garażu, wyremontował garaż i w tym garażu rzeźbił. Więc tutaj wyrzeźbił mi takiego pięknego Jezusa frasobliwego. I ten Jezus był przy moich drzwiach. Niestety umieściłam go na zewnątrz i nie zwróciłam uwagi, kiedy dom był malowany, więc został nieco pochlapany tutaj, ale to nie odbiera mu uroku. Także jest to Jezus bardzo stary, chyba on był wyrzeźbiony w 1990 roku. I zawsze wisiał przy moich drzwiach, a teraz mam zamiar oddać go Matiemu. Nie będzie u niego w domu. Rzeźbił też ptaszki najrozmaitsze. Tutaj mam kilka przykładów ptaszków. Inne siedzą na mojej ścianie, bo jedną ścianę zrobiłam ptaszarnią. I to są takie ptaszki, którym on obdarowywał też znajomych. Mój tatuś nie lubił nigdy siedzieć bezczynnie. Zawsze coś działał, albo mi kosił trawę, albo dekorował dom w czasie świąt. Kiedyś tutaj był w czasie Halloweenu, to wszyscy mieli jakieś tam dekoracje takie kupione ze sklepu, a tatuś zrobił wielkiego ducha, olbrzymiego na balkonie, która ręka tego ducha sięgała aż do ziemi. Już niestety ten duch nie istnieje. Też zrobił mi na zewnątrz takie donice do kwiatów w formie jakichś takich dziwnych potworów, ludzików. No i też to się rozpadło niestety, bo to były drewniane donice. Robił mi tu już płot z wikliny. Tutaj jeszcze taki ptaszek. Naprawy domowe różne. To jeszcze następny ptaszek. Także był osobą w domu bardzo użyteczną, a nawet potrafił gotować obiad. Chociaż moja mama by się bardzo zdziwiła.